ponownie mam nadzieję, że czekaliście na kolejną część teorii o teledyskach BTS, która jak wiecie jest bardzo skomplikowana i ma w sumie jedna teoria ma wiele innych teorii, więc mam nadzieję, że czekaliście. Dziękuję oczywiście za komentarze i za wszystkie wyświetlenia pod poprzednimi 2 częściami, a w tej części skupię się dla odmiany na 2 kolejnych teledyskach, czyli tym razem na Save Me oraz na Blood, Sweat and Tears. Jak wiecie, Save Me jest bardzo prostym teledyskiem, a przynajmniej wydaje się prostym teledyskiem, a Blood, Sweat and Tears jest bardzo skomplikowanym teledyskiem, który ma wiele teorii i wiele odniesień, czy to do sztuki, czy to do Biblii, czy po prostu do książki, która się nazywa Damian. Więc czekajcie. Zaczynamy! Jeżeli wydaje wam się, że Save Me to po prostu teledysk z choreografią, to w pewnym stopniu macie rację. Aczkolwiek da się tam znaleźć kilka odniesień do całej historii, kilka teorii. Co prawda teledysk jest prostszy, dużo prostszy niż poprzednie, czyli na przykład Run i Fire, aczkolwiek udało mi się znaleźć kilka teorii, nie za dużo właśnie dlatego, że w internecie za bardzo nie ma teorii na temat Save Me, być może właśnie przez prostotę tego teledysku i że wydaje się po prostu być zwykłą choreografią na środku pola. Ale przytoczę tutaj kilka teorii, które udało mi się znaleźć i wzbogacę je swoimi własnymi przemyśleniami. W Save Me BTS wyraża swoje uczucia głównie poprzez taniec i tekst, aczkolwiek do samego MV też można przypisać kilka symboli. Znajdują się oni na pustej łące albo na polu, co może oznaczać albo pustkę, albo ewentualnie to, że nie mają dokąd się udać, ewentualnie nie ma żadnej drogi ucieczki, albo nie ma niczego ani nikogo w pobliżu, kto może w jakikolwiek sposób im pomóc. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, to na ziemi możemy zauważyć potłuczone kawałki czegoś, co przypomina szkło, co może oznaczać tak jakby, że tak powiem, metaforę tych potłuczonych snów albo potłuczonych marzeń. Po angielsku brzmi to lepiej, ale nieważne. Tak, szczególnie, że Jimin właśnie śpiewa o tym, że nie chce już dłużej tkwić w tym śnie i chce się obudzić. W teledysku widać wiatr i burzowe chmury, czyli mamy takie przeświadczenie, że coś poważnego się kraja, coś się święci i coś dużego i poważnego się wydarzy. Oni nie chcą tego dłużej ciągnąć i po prostu potrzebują tego ratunku. Na końcu pojawia się napis Boy Meets i tyle. Czyli to oznacza po prostu, że oni sami nie wiedzą tak naprawdę, co ich spotka, jaka przyszłość ich czeka, aczkolwiek możemy troszeczkę im pomóc i w to jakoś zaingerować, a zresztą oni sami nas o to proszą. Jak Save Me było prostym teledyskiem ze znaczącym tekstem piosenki, tak potem Big Hit Entertainment zrzuciło na ARMY bombę w postaci teledysku do Blood, Sweat and Tears. I tam z kolei dzieje się zbyt wiele. I równie wiele jest teorii na temat tego teledysku w każdą możliwą stronę interpretowanych, więc zacznę w sumie od tego, co jest pewne, czyli to, że członkowie są dobrani w pary. To dobranie w pary widać już na zdjęciach teaserowych, czyli Suga jest w parze z Jiminem, J-Hope jest w parze z V, Jungkook z Rap Monsterem i oczywiście jedyny, który zostaje bez pary jest Jin. Ale tym razem nie powiem, że on nie żyje, bo wydaje mi się jednak, że żyje, ale to zależy od was, co sobie tam wyobrażacie. Akcja teledysku rozpoczyna się w muzeum i Jin ogląda obraz Upadek zbuntowanych aniołów Bruegela albo Bruegla, nie wiem, z góry przepraszam, nie wiem, mam pojęcia jak się czyta to nazwisko, aczkolwiek dobrze wiecie, że anioły upadają w momencie, kiedy buntują się przeciwko Bogu i przechodzą na stronę Lucyfera, co jest od razu zwiastunem tego, co nastąpi później, czyli po prostu BTS jest grzesznikami. Jungkook i Rap Monster przedstawiają historię Ikara i Dedala. Dedal był swego rodzaju wynalazcą, który stworzył dla swojego syna skrzydła z wosku. Jednak naiwny Ikar nie posłuchał ostrzeżeń ojca na temat tego, że nie powinien on się zbliżać zbyt blisko słońca i oczywiście to zrobił. Skrzydła się stopiły, a Ikar zginął wpadając do oceanu. I w Blood, Sweat and Tears mamy kilka odniesień do tego mitu.
Pierwsze odniesienie to jest Jungkook zwisający jakby na tle obrazu Lament i Kara. Co ciekawe, zwisa w bardzo podobny sposób, jaki jest ukazany na tym obrazie, a w późniejszej scenie nawet wokół niego opadają pióra. Rapmon w tej historii jest Dedalem, co można potwierdzić na 3 sposoby. Pierwszy z nich to po prostu jest to, że Rapmon jest liderem, a Jungkook jest Maknae. Drugie to jest scena z początku tego teledysku, czyli jak Rapmonster czyta coś Jungkookowi, czyli w pewien sposób go edukuje, tak samo jak Dedal edukował Ikara. A trzecie to po prostu jest scena w momencie, kiedy Rapmonster topi wosk, a następna scena, w której Jungkook po prostu ten wosk zlizuje. J-Hope jest ukazany na tle piety Michała Anioła, czyli rzeźby przedstawiającej Maryję trzymającą na kolanach martwego Jezusa. Co ciekawe, solowa piosenka J-Hope'a z albumu Wings nazywa się Mama. Przypadek? Nie sądzę. Następnie mamy wszystkich członków ukazanych przy długim stole i ta scena przypomina ostatnią wieczerzę. Co ciekawe, na talerzu każdego z tych członków znajduje się jabłko, które jak wiecie jest symbolem grzechu i nawiązuje do historii o Adamie i Ewie i ich wygnaniu z Edenu. Oczywiście tylko Jin, jak zawsze coś się dzieje, po prostu w którymś momencie się odwraca, jakby coś zwróciło jego uwagę, ewentualnie jakby był jedynym, który jeszcze się opiera. J-Hope strzela z łuku do V, a następnie na ekranie na jego twarzy rozbryzgują się kolorowe płyny. I zakładając na przykład, że V jest tym złym, może to oznaczać, że J-Hope jest tym, który próbuje zwalczyć to zło. Kolejny moment nawiązujący do mitu o Ikarze w tym teledysku to jest ten, kiedy V siedzi na barierce balkonu, a w tle mam krajobraz z upadkiem Ikara i on po prostu skacze, więc widzimy ten upadek faktycznie. Suga zawiązuje Jiminowi oczy, już wcześniej było wiadome, że to właśnie Suga mu zawiąże te oczy, ponieważ miał on opaskę. Natomiast Jimin ze związanymi oczami może oznaczać, że on po prostu już się poddał temu złu, zgubił tą dobrą ścieżkę i po prostu przeszedł na tą złą stronę. Poza tym na zdjęciach teaserowych Jimin jest pokazany z jabłkami, o których już wspominałam, są symbolem grzechu, a poza tym w krótkim filmie jedną z takich właśnie jabłek po prostu ugryzł. Podczas tej czerwonej sceny Jin puszcza balon, co zważywszy na następne sceny może oznaczać, że on po prostu się już poddaje i przechodzi także na tą złą stronę, aczkolwiek jako ostatni. Podczas ostatniej sceny widzimy, jak wszyscy oprócz Jina wychodzą. Jin się czemuś przygląda, V to zauważa i do niego podchodzi. Zasłania mu oczy i potem nagle scena się zmienia. Jin widzi rzeźbę upadłego anioła i do niej podchodzi. Potem się stało coś, co po prostu zwaliło z nóg wszystkich, którzy oglądali ten teledysk, bo Jin tę rzeźbę pocałował, co może po prostu oznaczać właśnie to finalne przejście na tą złą stronę i zawarcie paktu z diabłem. Na samym końcu widzimy V z ranami na plecach, które mogą wyglądać, a nawet wyglądają jak takie po skrzydłach. Czyli mamy dowód na to, że to on był tym upadłym aniołem, on był tym złym i to on przeciągnął Jina na tą złą stronę. To była tak naprawdę ta symboliczna część interpretacji teledysku do Blood, Sweat and Tears pod kątem sztuki, mitów i Biblii, ale wszyscy wiemy, że ten teledysk jest wzorowany na książce Hermana Hesse pod tytułem Demian, która opowiada właśnie o takich rozterkach i problemach, które są typowe dla tej młodości. Tych odniesień do tej książki jest naprawdę w tym teledysku wiele, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką interpretacją pod tym kątem, to dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli macie jakiekolwiek inne propozycje albo jakiekolwiek inne teorie, które mogłabym rozważyć, to też napiszcie mi tam na dole i do zobaczenia w następnym filmiku.